Stało się, proszę Państwa, stało się, wydarzył się ten dzień. Wahoo dołącza do rywalizacji, jeżeli chodzi o topowych producentów liczników. Dołącza ze swoim flagowcem do Garmina 1050 i do Karu trójeczki. Wkracza do gry i pokazuje swój nowy, topowy, zdradzę Wam, kolorowy i dotykowy licznik. I tak się składa, że tuż przed premierą, która ma miejsce właśnie teraz, ten licznik dotarł do mnie na testy. Niestety stało się to na tyle tuż przed premierą, bo 2 dni przed premierą, że nie miałem jeszcze okazji na nim dużo pojeździć i tak naprawdę nie traktujcie tego materiału jeszcze jako test. Dzisiaj będą po prostu pierwsze wrażenia, będzie unboxing, pokażę Wam, jak ten licznik wygląda, ile waży, co oferuje, co się zmieniło, no i niejako będzie to wstęp do testu tego licznika, który pojawi się już za jakiś czas, zaraz po tym, jak skończymy z tym licznikiem, czyli z Karu trójeczką, więc w tym roku, może jeszcze nie w tym roku, ale generalnie rzecz biorąc, po prostu w tym sezonie i na początku przyszłego roku na Bike Show pełen przegląd flagowców licznikowych, no bo Garmin 1050 był, Karu trójeczka się testuje, a właśnie dotarł do mnie Wahoo Element Ace. No dobra, proszę Państwa, mamy naszego bohatera, czas zrobić mały unboxing, żebyście wiedzieli, co dostajecie w zestawie. Nowy Wahoo Element Ace, dostajecie kartonowe pudełeczko, a w kartonowym pudełeczku emocje rosną, w zasadzie po prostu otwierając pudełko. Ja na początku wiedziałem, że spodziewam się dużego licznika, ale to, co zobaczyłem, no robi wrażenie. Ten licznik jest po prostu ogromny. Wahoo twierdzi, że to jest w tej chwili w ogóle największy komputer rowerowy na rynku i naprawdę jest duży. Jest też ciężki. No nie da się ukryć, ten licznik jest ciężki. Teraz pokażę Wam dokładnie, ile waży, bo jestem tutaj dzisiaj przygotowany na tę okoliczność. Mamy tutaj wagę, więc żeby nie kombinować, to pokażę Wam, ile to urządzenie waży. No już w ręce czuć, że jest po prostu ciężko. No i też na wadze widać, że lekko nie jest. 208 gramów waży sam licznik, a do tego jeszcze mocowanie, więc jest to na pewno najcięższy i największy licznik Wahoo do tej pory i nawet od razu jestem tutaj przygotowany na porównanie z konkurencją i z dotychczasowym największym licznikiem Wahoo, bo zobaczcie, jak ten licznik wygląda na tle Karu trójki i jak wygląda na tle Roama V2. No różnica jest bardzo duża, różnica też duża jest w wadze, bo popatrzcie, jaka jest różnica, jeżeli sobie chcemy zważyć te liczniki. Karu trójeczka 124 gramy. To jest prawie 100 gramów różnicy, jeżeli chodzi o wagę urządzeń. Garmin 1050 jest troszeczkę cięższy, ale dalej to jest około 50 gramów różnicy, więc no, co by tu nie mówić, Ace jest dużym licznikiem i jest ciężkim licznikiem. Co tutaj się nam dzieje, jeżeli chodzi o jego wygląd, jego budowę? No tak naprawdę osoba, która miała doświadczenie z Wahoo, sobie tutaj poradzi i odnajdzie się od razu, ponieważ mamy bardzo podobne przyciski i tak naprawdę mamy dotykowy ekran, do czego zaraz dojdziemy, ale też zachowano te zewnętrzne, fizyczne przyciski, które są takie same, jak dotychczas zawsze w Wahoo były. Czyli mamy tutaj z boku te przyciski, które pozwalają nam zmniejszać lub powiększać mapę. Mamy tutaj przyciski, które obsługują generalnie nam ekran, no i mamy przycisk, który również włącza, wyłącza urządzenie i też pozwala cofać ekrany, więc przyciski fizyczne dalej są, a przy tym wszystkim jest ekran dotykowy, ale o tym zaraz, no bo to przecież unboxing, więc w pudełeczku jeszcze poza samym licznikiem pod spodem znajdujecie tak, mocowanie, uchwyt na kierownicę, to jest pierwszy w historii Wahoo oryginalny uchwyt aluminiowy, podobno, to nie ma się co nawet zastanawiać, tylko sprawa jest oczywista, po prostu to urządzenie jest na tyle duże i na tyle ciężkie, że Wahoo postawiło na uchwyt aluminiowy. Przez wielkość tego urządzenia, no raczej obawiam się, że większość starych mocowań, czy oryginalnych, czy akcesoryjnych do Wahoo, no nie będzie pasowała. Ja też tu zwróciłem uwagę na taką rzecz, że popatrzcie, w tym nowym mocowaniu, poza tym, że tu mamy inne wymiary licznika, to widać, że kąt tego mocowania jest nieco przestawiony, czyli tak jakby tutaj nie jest idealnie poziomo to mocowanie licznika, więc coś też Wahoo zmieniło, jeżeli chodzi o ustawienie tych ząbków do mocowania, więc wydaje mi się, że te stare uchwyty
no nie będą pasowały akcesoryjne, więc też trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie sobie nowy uchwyt założyć. Pod uchwytem widać miejsce na śrubki, czyli wydaje mi się, że jest tutaj szansa dokręcić jakieś na przykład mocowanie do GoPro czy do lampki, więc wydaje mi się, że tutaj taka opcja jest. No mocowanie zresztą bardzo ładnie wykonane, możemy je od razu zważyć, żeby tutaj dzisiaj było tak naprawdę solidnie, jeżeli chodzi o ten materiał. Uchwyt aluminiowy waży 61 gramów, drodzy Państwo, jakby ktoś miał taką ochotę sprawdzić i go to ciekawiło. Co dostajemy jeszcze? Po raz pierwszy również w historii łachu dostajecie to zabezpieczenie, czyli taką smyczkę, którą możecie przymocować dodatkowo licznik do mocowania w razie W, żeby Wam nie wyleciał. No i jest tutaj kabelek ładujący, no jest już to oczywiście kabelek na USB typu C, no ale to jest dzisiaj standard, wiemy, że też przepisy. Poza tym krótka instrukcja i w zasadzie tyle. No i też tutaj bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o odniesienie do aplikacji, proszę Państwa, ponieważ znaczy ja już tego licznika używałem niedługo, bo dostałem go dosłownie 3 dni temu, więc tak naprawdę zdążyłem się po prostu raz na nim przejechać i pobawić się nim na sucho, więc dlatego ten materiał też jest tutaj zgodnie z informacją, którą Wam na początku podałem, po prostu pierwszymi wrażeniami i unboxingiem. To nie jest jeszcze pełnoprawny test, to jest wstęp do testu, ponieważ licznik dostałem bardzo niedawno temu, ale przy pierwszym uruchomieniu dostajecie, oczywiście na ekranie wyświetla się kod QR, który po przeskanowaniu telefonem prowadzi Was już do nowej aplikacji. Jest zupełnie nowa aplikacja, ona ma docelowo obsługiwać wszystkie urządzenia, natomiast no, niejako jest wprowadzona wraz z tym urządzeniem. Jak widzicie, urządzenie włącza się szybko. W ogóle tej łachu też chwali się tym, że nowy Ace jest też licznikiem, który działa na nowym procesorze, jest po prostu szybszy i to czuć. No oczywiście mamy ekran dotykowy, co jest oczywiste. To jest ekran TFT i on już fabrycznie jest, jak widzicie, w sensie on jest po prostu bazowo matowy, co jest w sumie fajną opcją, ponieważ w zasadzie nie wymaga naklejenia jakiejś dodatkowej warstwy, żeby troszeczkę ograniczać odbłyski gdzieś światła. Taką tutaj opcję wybrało łachu, jeżeli chodzi o swój dotyk. Ekran TFT jest ekranem oczywiście kolorowym, więc no tutaj już mamy wszystko to, czego de facto chcieliśmy. Jak widzicie, jest opcja obsługi dotykowej, ale też można dokonywać obsługi przy pomocy przycisków. Natomiast co jest ciekawe, na przykład mapka, nie da się jej przybliżać ani powiększać dotykiem. Do tego służą, tak jak wcześniej w łachu, te przyciski. Nie wiem, czy to wada, może dla kogoś wada, może nie. Dla mnie to akurat jest całkiem spoko opcja, ponieważ no, można sobie troszeczkę bardziej powtarzalnie ten ekran powiększać czy przybliżać. Co się też zmieniło, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które dla stałych użytkowników łachu mogą być ważne. Pojawiły się profile, drodzy Państwo. Po raz pierwszy w łachu mamy też profile, czyli coś no, bardzo mocno, że tak powiem, znanego z Garminów, czyli mamy tutaj profile jazdy. W moim przypadku akurat mam ustawione 2, czyli jestem z Krakowa, prawda? Czyli mamy tutaj chomika i mamy profil pole. Możecie sobie konfigurować oczywiście odpowiednio ekrany pod te konkretne profile, więc tutaj takie rzeczy też się nam dzieją. Poza tym to po prostu jest łachu. To jest duże, dotykowe, kolorowe, ale to dalej jest łachu, więc w wielu aspektach będziecie tak naprawdę czuli się jak u siebie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o sam wygląd licznika? No mamy port ładujący. Z tej strony on też wygląda tak jak do tej pory, czyli jest po prostu portem uszczelnionym. Jest to po prostu USB-C uszczelnione. Ciekawa rzecz dzieje się z drugiej strony. Dzieją się dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza jest taka, że tutaj widzicie, mamy też głośnik, ponieważ ten licznik umożliwia nawigację głosową, w sensie może Was prowadzić zakręt po zakręcie komendami głosowymi. No i najważniejsza rzecz pewnie z perspektywy wielu osób, jeżeli chodzi o nowości w tym liczniku, ma miejsce z przodu, ponieważ tutaj mamy wloty do tego czujnika wiatru, który znajduje się z przodu, który umożliwia Wam analizę oporu, aerodynamicznego oporu powietrza. Tutaj czujnik jest z przodu licznika, no i przy pomocy aplikacji i w czasie rzeczywistym na liczniku pozwala Wam na analizę tego, czy jedziecie pod wiatr, czy jedziecie z wiatrem, pozwala. No to jest troszeczkę taki system, który myślę, że jest znany osobom, które mają jakieś doświadczenie z kolarstwem torowym w tym takim bardzo profesjonalnym wydaniu, bo na torze używało się takich czujników aerodynamicznych do analizy pozycji i tego, jak ustawiać się na rowerze. Tutaj mamy taką opcję, że przy pomocy tego czujnika możemy
mierzyć niejako opór powietrza, czy jedziemy z wiatrem, czy jedziemy pod wiatr i możemy w kontekście tego na przykład, nie wiem, ustawiać się w peletonie, czy modyfikować naszą pozycję. Poza tym, co jeżeli chodzi jeszcze o budowę tego licznika, są wymienne panele, czyli tutaj te panele takie plastikowe z tworzywa można wymieniać, personalizować pod kątem koloru, jakby ktoś miał taką ochotę i chciał sobie dopasować licznik do wyglądu waszego roweru. Licznik jest na pewno bardzo duży, jest ciężki, jestem ciekawy, czy dla kogoś nie będzie to duży problem, no bo jednak tutaj mówimy o zestawie licznik z uchwytem na ponad 260 gramów, czyli umówmy się, że jest to po prostu już dużo. Co dalej? Bateria. Zdaniem Łachu do 30 godzin pracy. I szczerze powiedziawszy, fajnie by było, jakby tak było. Oczywiście nie mogłem tego jeszcze sprawdzić. Natomiast byłoby super, jakby tak się faktycznie wydarzyło, ponieważ ten licznik naprawdę jest ciężki, co już Wam pokazywałem, więc przy tak dużej masie urządzenia i tak dużej wielkości urządzenia, ekran ekranem, ale ten licznik po prostu jest duży, no to byłoby fajnie, żeby jednak tutaj skrywała się bateria, która te 30 godzin pracy nam zaoferuje. Mamy dwuzakresowy GPS, który ma gwarantować to, że ten licznik będzie bardzo precyzyjny, bardzo dokładny zdaniem Łachu i mamy zupełnie tak jakby odświeżoną, zupełnie nową nawigację w tym liczniku, jeżeli chodzi o z jednej strony mapy, z drugiej strony dodany bajer w postaci nawigacji głosowej, zakręt po zakręcie. Dlatego tutaj mamy głośnik. Jest to też tak jakby zupełnie nowe podejście do nawigowania względem dotychczasowych urządzeń Łachu, chociaż mapa wygląda bardzo podobnie, mówiąc szczerze. Też szczerze powiedziawszy, jest to chyba na poziomie konkurencji. Trochę inaczej wygląda mapa w Garminie, natomiast ta mapa wygląda bardzo podobnie jak na przykład w Karu, jeżeli chodzi o grafikę i szczegóły. Jest to oczywiście ekran już w pełni kolorowy. Co się jeszcze zmieniło? Mamy zupełnie nową aplikację, która docelowo ma być aplikacją do wszystkich urządzeń Łachu. Obecnie tak jakby debiutuje z tym urządzeniem, jest z nim fabrycznie sparowana, natomiast ma obsługiwać wszystkie inne urządzenia Łachu. Mamy tutaj poprawione dużo drobiazgów, bo mamy tutaj nową generację, że tak powiem, analizy podjazdów, czyli Summit, która ma działać oczywiście nawet bez wgranej trasy. Mamy troszeczkę takich poprawionych różnych rzeczy, które już w Łachu się pojawiały. W ogóle aplikacja działa w chmurze teraz, no i generalnie komunikacja aplikacji z urządzeniem odbywa się w czasie rzeczywistym, czyli jeżeli jesteście w aplikacji i coś zmieniacie w niej, no to tak naprawdę dzieje się te zmiany dzieją się w czasie rzeczywistym w samym liczniku. Sam licznik też dodaje po raz pierwszy w Łachu profile, czyli w moim przypadku widzieliście, że mam profil od jazdy na trenażerze, na którym rzadko jeżdżę, i profil do jazdy na zewnątrz. Tych profili można dodać kilka, na przykład na gravela, na szosę, na rower górski. Też takie opcje tutaj są, których wcześniej w Łachu nie było. No i oczywiście największa chyba nowość, największa rewolucja, bo to się dzieje w ogóle po raz pierwszy w licznikach rowerowych, tego wcześniej nie było. Czy to jest potrzebne? Nie wiem. Dzisiaj jest prezentacja, więc się nad tym nie zastanawiamy. Takie rzeczy będziemy rozkminiać w teście. To mamy tutaj ten zintegrowany czujnik wiatru, pomiaru oporu powietrza. On pozwala Wam w czasie rzeczywistym analizować opór powietrza, to czy jedziecie z wiatrem, czy pod wiatr, jaki jest opór tego wiatru. Ma to znaczenie oczywiście dla osób ścigających się, walczących o te marginal gains, no bo de facto pozwala Wam to na przykład zająć odpowiednią pozycję w grupie albo modyfikować pozycję. I to jest chyba największa nowość, no bo faktycznie żadne dotychczasowe urządzenie tego typu takiego pomiaru nie oferowało. Łachu chwali się tym, że to się tutaj w tym liczniku pojawia. Tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia. Tak jak Wam mówiłem, to jest prezentacja i pewnie możecie ją w tym momencie obejrzeć w wielu różnych miejscach i przeczytać o tym liczniku w wielu różnych miejscach. Myślę, że też już w internecie pojawiły się jakieś dogłębne testy tego urządzenia. Może nie w Polsce, ale myślę, że są na świecie profile i są na świecie redakcje, które miały możliwość przetestowania takiego urządzenia już dużo wcześniej, więc pewnie już takie prawdziwe testy tego licznika na rynku są. Na mój musicie poczekać. To jest zdecydowanie zbyt krótki czas, żebym ja tutaj jakieś tak naprawdę wnioski wyciągał z tego licznika. Mogę Wam tylko powiedzieć o pierwszym wrażeniu, że uderzyło mnie to, jak duży jest ten licznik i jak jest ciężki. Pierwsze wrażenie po wyjęciu z pudełka naprawdę było takie, że ja spodziewałem się, że to będzie duże urządzenie, ja spodziewałem się, że będzie dotyk, że będzie kolorowy ekran i że po prostu ten licznik będzie większy, ale mimo tego, że ostatnio jestem na takim etapie, że już przywykłem do tych urządzeń, bo przesiadłem się z Bolta V2 na Garmina 1050, potem się przesiadłem na Karu trójeczkę i przywykłem, że te liczniki zrobiły się duże, ale nawet porównując do Karu trójki, ten licznik jest po prostu wielki i bardzo jestem ciekawy, czy
to jest właśnie przyszłość? Czy to jest wyznaczenie trendów dla nowych flagowców od konkurencji, czy może wręcz przeciwnie? Może tutaj po prostu Wahoo przesadziło. Jestem ciekawy, jak to z Waszej perspektywy wygląda i to jest pytanie do Was, drodzy widzowie, bo ponieważ tak jak Wam mówiłem, na mój test, moje wnioski będziecie musieli poczekać, myślę, że do początku przyszłego roku, albo po prostu jak zacznę regularnie jeździć w Hiszpanii w styczniu, to po jakimś czasie zrobimy podsumowanie testu tego licznika. Więc pytanie do Was, co Wy sądzicie o nowym Wahoo? Czy Was zaskoczyło? Czy jesteście zainteresowani? Czy może Was rozczarowało? Jak to z Waszej perspektywy wygląda? Tutaj jeszcze muszę dodać jedną ważną informację. 2600 zł ten licznik ma kosztować, czyli jest oczywiście... To jest moment debiutu, prawda? Więc nie jest to licznik tani, ale jest też katalogowo patrząc dużo tańszy od swojego konkurenta, od Garmina. Natomiast no już przez chwilę obecności na rynku drugiego wielkiego rywala, czyli Karu trójeczkę, można już kupić dużo taniej. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to z tym licznikiem, czy będą jakieś promocje, czy będą rabaty, ale cena katalogowa 2600 zł, czyli gdzieś w pół drogi między aktualnymi cenami na Karu, a katalogową ceną Garmina. Więc tak sobie Wahoo ten licznik wyceniło. No, na pewno jest to też najdroższe dotychczas urządzenie, jeżeli chodzi o Wahoo. To jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, napiszcie, co Wy sądzicie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia przy okazji następnych materiałów. Hej!